Co mnie zmotywowało do podjęcia decyzji o napisaniu rozprawy doktorskiej? Myślę, że zamiłowanie do pracy naukowej, które odkryłam w sobie już podczas pisania pracy magisterskiej, ale również taka ciekawość świata, pewne zamiłowanie do drążenia różnych tematów, pogłębiania swojej wiedzy, a także jakaś taka niezgoda na status quo połączona z nadzieją, że jeżeli opiszę dany problem i zbadam go dokładnie, to może w danej kwestii coś się zmieni. Takim głównym bodźcem było oczywiście moje zamiłowanie do prowadzenia badań i gdzieś takie pierwsze początki już miałem pod koniec licencjatu, później się to rozwijało w trakcie studiów magisterskich i można powiedzieć, że doktorat to była taka naturalna kontynuacja. Co było najtrudniejsze? No myślę, że praca nad rozprawą doktorską jest pracą taką trochę samotną, pomimo że ja miałam ogromne wsparcie od promotorów, od pracowników mojej katedry, ale też w ogóle całej uczelni, to tak naprawdę trzeba się samemu zmobilizować. Druga trudność to jest to, że to zakończenie prac jest bardzo odwleczone w czasie. Także zawsze jest coś do zrobienia i to zarządzanie swoim czasem, żeby znaleźć miejsce i na pracę, ale także na odpoczynek jest po prostu trudne. Jednak najtrudniejsze myślę, że było dla mnie nauczenie się przyjmowania krytycznych uwag, ponieważ kiedy się spędza tyle czasu nad badaniami, nad swoją pracą, to bardzo trudno jest nie przyjmować krytyki personalnie. Także każda prezentacja przed szerszym gronem, te wszystkie krytyczne uwagi musiałam nauczyć się przyjmować i z czasem zrozumiałam, że to są właśnie te najcenniejsze uwagi. Każda krytyczna uwaga jest o wiele cenniejsza niż obojętnie jaka pochwała. Czasami zrozumienie, że ta krytyczna uwaga, ta osoba, która tą uwagę powiedziała, miała rację, przychodzi z czasem, nawet dużo później, ale pojawia się, no i wtedy jest to takie, no tak, to mi pomogło. Największym wyzwaniem w przypadku mojego doktoratu było to, że ja złożyłem pracę w postaci zbioru powiązanych tematycznie artykułów naukowych i jest to taka dosyć nietypowa ścieżka, jeśli chodzi o doktorat w naszej uczelni. Przez to wiązało się to z pewnymi wyzwaniami, takimi, że było dużo niepewności co do tego, czy rzeczywiście uda się przygotować te artykuły w odpowiedniej jakości oraz uda się je opublikować w odpowiednim czasie. Na szczęście wszystko poszło zgodnie z planem i zakończyło się cały proces ten sukcesem. Jak sobie radzić? Trzeba potrafić właśnie zarządzić swoim czasem, co tak jak mówiłam jest trudne, ale jest wykonalne. Trzeba pozwolić sobie też czasami na odcięcie się, na odpoczynek, mimo że, bo zawsze jest coś do zrobienia. Zawsze jest coś do zrobienia i dla własnej higieny psychicznej trzeba pozwolić sobie czasami odpocząć. No ale przede wszystkim właśnie trzeba nauczyć się pożądać tych krytycznych uwag. Myślę, że taką najważniejszą kwestią, jeśli chodzi o przezwyciężenie tych niepewności związanych z przygotowaniem pracy doktorskiej, jest po prostu to, by to lubić, by czerpać z tego satysfakcję z prowadzenia badań, z tego całego procesu, tak żeby ta sama droga również była przyjemnością, a nie tylko udręką. Czy obrona jest świętem dla doktoranta? No myślę, że tak, to jest właśnie to bardzo odroczone zakończenie pracy, na które tak się wyczekuje, kiedy wszyscy naukowcy wybitni z danej dziedziny skupiają się właśnie na Twojej pracy, co jest ogromnym zaszczytem, ale też ogromnym stresem. Myślę, że mało kto podchodzi do obrony bez tremy. Trema jest. Natomiast po wszystkim jest ogromne szczęście, ogromna ulga. Można powiedzieć, że to jest zwieńczenie całej tej pracy, również uznanie tego, co się zrobiło przez ostatnie kilka lat. Ale oczywiście wiąże się to z tym, że już jest kolejny etap i trzeba myśleć już o kolejnych krokach i czasu na tego świętowanie tak naprawdę nie ma dużo, trzeba tak naprawdę już robić dalej. Praca badawcza ma to do siebie, że każda odpowiedź rodzi jeszcze więcej pytań. Zawsze jest jakiś niedosyt. Po obronie doktoratu, kiedy już się wie,
że różne rzeczy można było zrobić inaczej, lepiej, albo kiedy ma się pomysły na kolejne badania, no to myślę, że tak, że to pcha do kontynuowania pracy naukowej, jeżeli oczywiście jest taka możliwość.